ze mną, co chcesz. Jestem twój. Tak? To zajmij się mną. Już się robi, szefowo. Pocałuj mnie. Co to jest? Coś... On mnie napadł. Chciał mnie zgwałcić. Co? Co ty mówisz, kobieto? Bydlaku, wykończę cię. Już po tobie. Dziś w odcinku. Oskarżony o gwałt ogrodnik zostaje pozbawiony narzędzi do pracy. Zjeżdżaj, bo zgłoszę najście. Ja też zgłoszę. Kradzież. Tam są moje rzeczy, mam prawo je zabrać. Klientka Lombardu usiłuje pomóc swojemu partnerowi w walce z fobią. Co robisz z moim ozonatorem? Ustaliliśmy, że go oddajemy w ramach terapii, tak? Co ci przeszkadza mała dezynfekcja? Wiesz, ile w koło jest wirusów, roztoczy, bakterii? Patrycja przygotowuje obiad na pierwsze rodzinne spotkanie z rodzicami Adriana. Przepraszam bardzo, ale właśnie spaliła mi się pieczeń. Kochanie, daj Strasznie spokój, mi wstyd. każdemu się może zdarzyć. Maciek decyduje się pomóc ogrodnikowi podstępem odzyskać przetrzymywane narzędzia. Co ty gadasz w ogóle? Co to za pomysł? Bardzo dobry. Wiem, że się nadajesz. Podobno kobiety na ciebie lecą. Oskarżony o gwałt ogrodnik Olaf po złożeniu zeznań na policji wrócił pod dom klienta, aby odzyskać swoje narzędzia. Znowu tutaj? Po tym, co zrobiłeś mojej żonie? Przyszedłem tylko po swój sprzęt. Mało ci? Dzwonię na policję. Dziwię się, że cię w ogóle wypuścili. Za gwałt powinieneś siedzieć. Ale ja nikogo nie zgwałciłem, to pańska żona mnie uwodziła. Tak, i myślisz, że ci ktoś uwierzy, tak? Jakie ma pan dowody? Słowo pańskiej żony przeciwko mojemu? Zamknij się i zjeżdżaj stąd. Nigdzie stąd nie pójdę, dopóki nie odzyskam swoich rzeczy. Posłuchaj, szczeniaku. Załatwię cię. W tym mieście jesteś już spalony. Słyszysz? Zjeżdżaj, bo zgłoszę najście. Ja też zgłoszę. Kradzież. Tam są moje rzeczy, mam prawo je zabrać. A kto to jest już taki duży, co? Kto tak urósł? No kto? A tak on jest do ciebie taki podobny. Serio? No, skóra zdjęta. To co, na chwilę do taty idziemy? Trzymaj na sekundkę. Zaprosiłam rodziców na kolację. Moich? No a czyich? Ja swoich nie mam. No tak, przepraszam. No ale myślisz, że to jest dobry pomysł? No chyba by wypadało, żeby nas odwiedzili w końcu, co? Ale za dużo mamy teraz problemów na głowie. No to obojętnie kiedy, daj go, przybiorę. Rodzina musi się trzymać razem, prawda? No nie wiem. Adek to jest... Adek to jest dla mnie ważne. A poza tym i tak już ich zaprosiłam. No dobra, niech będzie. No to super. Tylko nie siedź długo w Lombardzie, a my wszystko przygotujemy. Tak jest, mamusiu. No, pa. Pa. Co, przebieramy się? Patrycja zaskoczyła mnie tym pomysłem z rodzinną kolacją. Z jednej strony nie byłem zachwycony, chciałem zwyczajnie odpocząć, a z drugiej widziałem, że się stara, więc też chciałem stanąć na wysokości zadania. Olaf wezwał policję, aby odebrać swoje narzędzia. Nikogo nie ma. Jest, tylko typ nie chce otworzyć. Stoję tu od godziny, gdyby ktoś wyszedł, to przecież by widział. Nie możemy tutaj tak stać w nieskończoność. No to nie wiem, wejdźcie tam. Ale nie możemy. A co możecie? No co ja mam zrobić? Tam jest cały mój sprzęt do pracy, kosiarka, narzędzia. Tak, ale póki co nie mam możliwości tego potwierdzenia. Niech pan chwilę poczeka. Dostałem informację od dyżurnego, że miał pan już dzisiaj zatarg z właścicielem tej posesji. Już złożyłem zeznania. Ile razy mam się z tego tłumaczyć? Proszę pana, tyle, ile będzie trzeba. Wie pan, kto tutaj mieszka? To bardzo wpływowy prawnik. Po co panu dodatkowe kłopoty? Dla mnie to może być nawet król Egiptu. Zabrał mój cały sprzęt do pracy, który muszę odzyskać, tylko to mnie interesuje. Proszę pana, na chwilę obecną to nie staj po nas. Musi pan zgłosić zabór mienia. Wtedy rozpoczniemy postępowanie. Jakie postępowanie? Ja mam zlecenia, ogrody muszę robić, a nie mam czym. Trzeba zgłosić kradzież. Tylko w ten sposób może pan odzyskać swoje rzeczy.
Nie no, do tego czasu to ja splajtuję. Ale to nie jest nasza sprawa. To jest jakaś paranoja. Dobrze, proszę pana, chce pan złożyć zeznania na komendzie, czy nie? A mamy inne wyjście? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam do sprzedania ozonator. Ozo, co? Ozonator. Maszyna do wytwarzania ozonu. No ale po co to komu? Do dezynfekcji powietrza, usuwania zapachów. Mój chłopak ma obsesję na punkcie czystości. A zdaje się, że pani to tak za bardzo sprzątać nie lubi, tak? No wie pan co? Zresztą kto lubi. Kolega nic złego nie miał na myśli, on ma takie specyficzne poczucie humoru. To mój chłopak ma obsesję na punkcie sprzątania. On ma nerwicę natręctw. Ciągle by coś odkażał. Zwariować można. No dobrze. Zaraz sprawdzimy, z czym to się w ogóle je. 2,5 kafla. No niezła cena jak za powietrze. To jest bardzo dobry sprzęt. Jeszcze na gwarancji. No dobrze, ja mogę pani zaproponować jakieś 1200 zł. Pan chyba żartuje. W 1200 oczywiście pod warunkiem, że ma pani papiery. Oczywiście, że mam, ale to za mało. Wiedziałem, że tu będziesz. Śledzisz mnie? Nie zamknęłaś strony w przeglądarce. Co robisz z moim ozonatorem? Ustaliliśmy, że go oddajemy w ramach terapii, tak? Czas najwyższy. Klara, chcesz mnie zabić? Nie histeryzuj. Co ci przeszkadza mała dezynfekcja? Wiesz, ile w koło jest wirusów, roztoczy, bakterii? Igor, skończ! Nie chcę znowu słuchać o chorobach. Dobrze, to co, sprzedaje pani czy nie? Oczywiście, że tak. Klasyka. Kolejna babka, która chciała uszczęśliwić faceta na siłę. No ale sprzęt był spoko. Po moim trupie wracamy do domu. Wracaj sobie sam. Ja z wariatem mieszkać nie będę. Możemy o tym porozmawiać potem na spokojnie? Już rozmawialiśmy. Wybieraj. Albo ja, albo twoja obsesja. Jak chcesz. Taki świetny sprzęt, najlepszy w swojej klasie. No dobrze, to ja przygotuję umowę, pan podpisze. Tak. Miałem niezły ubaw, widząc tę parę w akcji. Mina Adka bezcenna. Widać było, że zależało mu na tym sprzęcie. Chciał jak najszybciej zrobić na nim dobry interes. W tym czasie ogrodnik Olaf przyjechał na miejsce kolejnego zlecenia. Po wizycie na policji był już mocno spóźniony. Nie miał też narzędzi potrzebnych do wykonania prac. Przepraszam, coś mnie zatrzymało. Robota trochę się opóźni, bo czekam na narzędzia. Dzisiaj zrobię tylko... Nic pan nie zrobi. Może sobie pan już to odpuścić w ogóle. Nie rozumiem. Niech pan nie udaje, wieści szybko się roznoszą. Ale o co panu chodzi? A o to, że napastował pan żonę klienta. Nie, to zaszło nieporozumienie. Nie ma dowodów, zresztą co to ma wspólnego z moją pracą? Jak gwałciciel nie zatrudniam. To są pomówienia. Proszę pana, miał pan pracować, nie pracuje pan. Dla mnie jest pan moralnie wątpliwy, nawet niebezpieczny. Ja mam ogrodników od groma. Jeszcze pan pożałuje swojej decyzji. Wątpię. Żegnam. Tak, panie mecenasie, załatwione. Smarkacz nie znajdzie nigdzie żadnej roboty, żadnego zlecenia. Już moja w tym głowa. Dziękuję. Niedługo później zdesperowany ogrodnik pojawił się w Lombardzie. Postanowił zastawić prywatne rzeczy, aby zdobyć pieniądze na potrzebne narzędzia. Sprzęt nie jest drogi. Coś weźmiemy, ale niech pan nie liczy na duże sumy. A konkretnie ile? Niech policzę. Laptop 600 zł, głośniki po powiedzmy 200 zł, słuchawki z bluetoothem 200 zł, no, płyty nie schodzą. Niech będzie 50, no razem 1050. Liczyłem na więcej. No szału nie ma, ale w 1050 to i tak za dużo. A skąd ja wezmę na nowy sprzęt do ogrodu? No nie mogę odzyskać swojego, a przecież muszę za coś żyć. No, sorry stary, ale to nie jest nasz problem. No, Lombard to nie jest fundacja. Naprawdę nic się nie da zrobić? No, jakbyśmy tak podwyższali ceny, to byśmy z torbami poszli. No. Robota mi się posypie. Chłopaki, pomóżcie, w ramach męskiej solidarności, no. Facet był ewidentnie zdesperowany. Chyba faktycznie potrzebował pomocy. No ale co miałem zrobić? Przecież nie mogę wszystkich potrzebujących finansować. Prawnik chyba miał rację. Jaki Już problem? koniec ze mną. Klient, o którego robiłem ogród. Jego żonka zagięła na mnie pazur.
A że fajna babka, to się skusiłem, wiecie jak jest. No niestety wiemy. No więc właśnie, mogłem przewidzieć problem, ale najgorsze jak mnie wystawiła. No, bo z babkami nie można zadzierać, zwłaszcza jak uwodzą. I kto to mówi? No właśnie ja to mówię, bo na ciebie to lecą jak zwariowane. Bez przesady, czasami się zdarzy. No, mi też się zdarzyło i teraz jestem udupiony. Jak wrócił jej mężuś, oskarżyła mnie o gwałt, a akurat nic nie było. No ładnie cię załatwiła. No i więc tłumaczę. Jej facet to w ogóle jakiś znany prawnik, tak? Pozbawił mnie wszystkich zleceń, a co gorsza zabrał cały mój sprzęt. No ale jak zabrał? Normalnie nie chcę oddać. A ja mam na to grube kredyty, no muszę pracować, bo pójdę na dno, no. No to masz problem. No dobra, no. W sumie mogę trochę podwyższyć ci za 1100 zł. No zwłaszcza, że i tak raczej tego nie wykupisz, nie? Mam nadzieję, że wykupię. No to też dobrze. Żal mi się zrobiło gościa. Dobrze wiedziałem, jak to jest, kiedy kobieta uwodzi faceta, żeby go uziemić. Dlatego podniosłem mu trochę wycenę. Przynajmniej tyle mogłem zrobić. Muszę mieć ten ozonator z powrotem. Proszę, proszę. Co za niespodzianka. Pana dziewczynie to się chyba nie spodoba. Ale ja odkryłem grzyba na furze w łazience. Jak mam się teraz kąpać? Szybko, proszę pana, szybko. Takie grzyby wolne są, nie dogonią. Co pan plecie? No to niech pan usunie grzyb i tyle. Oddajcie mi ozonator. Ale u nas jest czysto. Wszędzie jest brudno. Nie przesadza pan. To nie jest takie proste. Ja chodzę na terapię, leczę się, otwarcie mówię o swoich nerwicach, ale nie wszystko naraz. Pewnie tak, ja tam nie wiem. Nikt nie wie. Ja przez tę chorobę nie wychodziłem z domu, nie miałem dziewczyny, a Klarę poznałem na portalu randkowym. A, i wtedy wszystko się zmieniło, tak? Tada. Dokładnie, ale ona za dużo ode mnie wymaga, a ja mam swoje ograniczenia, tak jak każdy. No fakt. Kobiety nie powinny nami rządzić, tutaj się z panem zgodzę. Tak jest. Powiem więcej, wydam panu ten ozonator. Maciek? Idę. Od razu go tutaj zdezynfekuję. Ale najpierw musi pan zapłacić prowizję i opłatę za składowanie. Za jeden dzień bez przesady. Proszę pana, albo pan płaci, albo nie wydaje sprzętu. No i powiem panu więcej. Powinienem panu doliczyć prowizję, bo prawdopodobnie pana dziewczyna tutaj wróci i zrobi awanturę. Na pewno nie. Skąd ten pomysł? Z doświadczenia, proszę pana. Z doświadczenia. To było do przewidzenia, że facet wróci po ten ozonator. Szkoda, bo chciałem go pchnąć za fajny pieniądz. No ale cóż, życie. Super, że jeszcze was zastałem. Ale my już idziemy do domu. Muszę mieć gotówkę na wypożyczenie glebogryzarki. Mam konsolę, powinno wystarczyć. No ale już zamknęliśmy kasę, a poza tym ja muszę iść, bo mam dzisiaj kolację rodzinną. No dobra, to leć. Ja to załatwię. Potem podrzucę ci klucze. Ta? No dobra, masz. Kluczami się nie martw, mam zapasowe. To nie był dla mnie problem. Natka czekała w domu, Patrycja z dzieckiem. A mi się nigdzie nie spieszyło. Słuchaj, znalazłem wyjście z sytuacji, tylko musiałbyś mi pomóc. Tutaj. No nie ma problemu. Pomogę, jeśli będę mógł. Podasz się za nowego pracownika i wyniesiesz cały mój sprzęt. Skąd? Z domu tego klienta, który nakrył cię z żoną? Zwariowałeś. Poradzisz sobie. Oni już szukają nowego ogrodnika. Widziałem ogłoszenie. Co ty gadasz? W ogóle co to za pomysł? Bardzo dobry. Wiem, że się nadajesz. Podobno kobiety na ciebie lecą. Nie, no, co ty gadasz? W ogóle nie ma o czym mówić. Błagam cię, stary. Oni mnie rujnują. Nie dość, że podali na policję, to jeszcze okradli. Ale ja kraść nie będę. Ale to nie jest kradzież. Sprzęt jest mój, mam na to faktury. Zresztą wystarczy, że odciągniesz ich uwagę. Ja się resztą zajmę. Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Przecież ja nie mam zielonego pojęcia o ogrodnictwie. Wszystko ci wytłumaczę. Najważniejsze, żebyś dobrze udawał i ułatwił mi wejście na posesję. No? No już, synek. No dobrze, że jesteś. Zajmij się nim, bo ja tego nigdy nie skończę. Przecież mówiłaś, że wszystko już przygotujesz. No, o której będą rodzice? Za chwilę, a ja jestem w proszku. Miałaś cały dzień na to. Wiesz co, nie utrudniaj, proszę cię, tylko go przewiń, bo chyba ma mokro. A ja wstawię ziemniaki i jeszcze ta sałatka, tak? I dobra. Czekaj. Czujesz? Coś Co? się przypala. Przypala? Nie. O Jezus Maria. Jezu, pieczeń. No nie.
Nie, no. Otworzę. Dzień dobry. No. To jest jakaś katastrofa. To my? Czasami tylko. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Ja przepraszam bardzo, ale właśnie spaliła mi się pieczeń. No faktycznie coś jakby przypalonego. Trochę powietrza by się przydało. No, ja, Kochanie, daj strasznie spokój, mi wstyd. każdemu się może zdarzyć przecież. Ale to przez ten minutnik, bo on nie działa po prostu, no. Słuchajcie, panowie, zrobimy tak. Trzymaj. Weźcie małego do salonu. O. Proszę bardzo. Dziadek weźmie. Wiesz, dziadek? Dobrze, dobrze, Batka. Świetny pomysł. Nie będziemy wam przeszkadzać. No, a my tu wszystko ogarniemy. Tak, Adek, tam trzeba do stołu nakryć jeszcze, a ja może coś podam do picia, albo... Jezus, z tego już nic nie będzie. No daj spokój, tylko trochę przypalona. Masz makaron? No mam. Uspokój się. A koncentrat pomidorowy? Też, tak. No to kochana, zrobimy spaghetti. Ogrodnik Olaf zawiózł Maćka pod dom prawnika, aby tam udzielić mu instruktażu na temat pielęgnacji ogrodu. Jak cię przyjmą, to zaczniesz od jutra, wtedy ja wkroczę do akcji. Ty, ale ja przecież jutro pracuję. To weź wolne. Nie mogę, jestem wspólnikiem. No to tym bardziej masz prawo. Nie, no nie da rady, zapomnij. No to jak robimy? Pomagasz czy nie? No bądź człowiekiem. No dobra, dobra. A jak mnie przyjmą, to zaczniemy o 7:00 przed otwarciem Lombardu. Tylko musi być szybko i tak się pewnie spóźnię. Spoko, uwiniemy się raz, dwa, nie bój żaby. No. Owiniesz ich sobie wokół palca. No ruszaj. Ale co, że już? Nie ma na co czekać. No dobra. No to jakaś piąteczka, nie? Dobra. Miałem duszę na ramieniu. W końcu nie na co dzień człowiek udaje kogoś, kim nie jest. Niedługo później podający się za ogrodnika Maciek uczestniczył w rozmowie o pracę. Właściciel posesji wypytywał go o referencje. Proszę pana, jakie referencje. Pan da mi chwilę, to pan sam zobaczy, że znam się na fachu. O. Trochę przerzedzony, ale myślę, że nie trzeba nawozu. Nie? No po co? Kilka razy przejechać kosiarką i samo się zagęści. Po co dodatkowe koszty? Ciekawe, pański poprzednik mówił co innego. Tak, a dlaczego tu już nie pracuję? A to już nie pańska sprawa. Pewnie, że nie moja. Mnie tylko interesuje, po co mu nawożenie trawy, jak tutaj gleba zasadowa jest. Idealna pod gazony. A? No widzi pan? Nawet zraszaczy nie trzeba. Wężem podlać i w porządku będzie. A z tym jałowcem co pan zrobi? No, na pewno nie będę przycinał, nie. Nie, no trzeba przyciąć, tylko w jaki kształt? Stożek, tylko stożek. Nie, no chyba tak jak u sąsiada, tylko w spirale, tylko ładniej. Nie, tylko stożek. Tylko stożek. Skoro pan tak mówi. A, i widzę, że sprzęt już macie. Całkiem dobry. Niestety nie nadaje się do użytku. Znaczy, nie ma sprawy, to wezmę swój. Dobra, to jak, dogadujemy się, bo jak nie, no to ja mam inne zlecenia. Ja myślę, że pan się nadaje. Niech pan przyjdzie jutro o 7:00. Mogę być nawet wcześniej. Im szybciej zacznę, tym lepiej. W porządku. Wspaniale. Zatem do jutra. Do jutra. Dziękuję. Stawałem na rzęsach, żeby nie wyczuli ściemy. I udało się. Połknęli haczyk. Byłem nawet trochę zaskoczony. Nie sądziłem, że taki dobry ze mnie aktor. Przyjęli mnie. Super. Zaczynam jutro przed 7:00. A konkretnie jaki mamy plan? No jak to jaki? Przyjdziesz rano do pracy, otworzysz mi i wyniosę co trzeba. Dobra, tylko pamiętaj, że ja jutro pracuję. Muszę być w Lombardzie jak najszybciej. Wiem, służba nie drużba. To chwilkę tylko zajmie. Mam nadzieję. Spoko, uwiniemy się raz, dwa. Cała ta akcja była totalnie zwariowana. Ale nie myślałem wtedy o tym za bardzo. No, coś się działo i to było fajne. No i pomagałem chłopakowi. Takie rzeczy się liczą. No ale co za wstyd, kochanie, no jaki wstyd? No najważniejsze, że jesteśmy razem. Pogadamy sobie, posiedzimy. Prawda, Kaziu? No właśnie. No. A przede wszystkim najważniejsze, żeby wiedzieć, co jest ważne w życiu. No. No to ja może soku doleję, co? O Jezu! Nie, no, Usiądź, nie do niczego dzisiaj Przynieś jestem, sobie naprawdę. Ścierkę przynieś. Ja mam pomysł. Dziadek Kaziu zajmie się małym,
Adusio już sprząta i posprzątasz wszystko, a my sobie odpoczniemy. Nie ma co się stresować, kochana, naprawdę. A ja się zajmę wnusią. No. Tak. O, jak słodko śpi, popatrz. No, Patrycja, co się dzieje? Chciałam podziękować, bo ja się naprawdę nie spodziewałam. Inni ludzie by odrzucili na państwa miejscu, a ja dostałam więcej, naprawdę więcej niż bym mogła założyć. Patrycja, daj spokój. Rodzinę. Rodzinę, której nigdy nie miałam. Kochanie, ale przecież ty jesteś częścią tej rodziny. Naprawdę. Zobaczysz, wszystko się ułoży. Prawda, Kaziu? No właśnie, jesteś nasza. No. Normalna sprawa. Nie damy ci zginąć. No dobra, chodź, odpoczniemy. A panowie do roboty. Chodź, nie płacz już, no chodź. Nie płacz, no zobacz, jakiego masz dzidziusia ślicznego. Siadaj, Jadek. I słodko. No. Napijmy się. No i dziewczyna nam się rozkleiła. Może nie do końca jej wszystko wyszło, ale widać było, że jej zależało. Tak sobie wtedy pomyślałem, może z tej mąki będzie jeszcze chleb. Następnego dnia, zgodnie z obietnicą, Maciek zgłosił się do pracy w charakterze ogrodnika. Na wszelki wypadek zaopatrzył się także w minikamerę ukrytą w długopisie. A niech mi pan powie jeszcze, krzewy przycinać czy nie? Ja nie wiem, to pan tutaj jest fachowcem. Oczywiście. No. Dzień dobry. Zapowiada się piękny dzień. Dzień dobry. Oczywiście ja będę się przez cały dzień kisił w sądzie, a jeszcze mam wcześniej spotkanie z klientem. Kochanie, za dużo pracujesz. Masz, zrobiłam ci kanapki. Nie, zabierz to, nie będę jadł. I idź się ubierz. Prawie półnaga tu ganiasz. A ty na co się gapisz? Dobrze radzę nie zbliżać się do mojej żony. Proszę pana, ja tu jestem w pracy i wypraszam sobie takie insynuacje. Dobrze powiedziane. Do pracy. Do widzenia. Do widzenia. Co za gbur z tego prawnika. Niby człowiek na poziomie, wykształcony, a jak przyszło co do czego, to okazało się, że zwykły dupek. No cóż, jak to mówią, nie szata zdobi człowieka. Już, cichutko, no. No już, syneczku. Nie no, jest marudny od rana. Twoja mama miała rację. Nie powinnam była tego jeść i mu mleko zaszkodziło chyba. A no widzisz, to po co się uparłaś na tą pieczeń? No bo chciałam udowodnić, że to się jednak da zjeść. Dobra, on ewidentnie ma kolkę, potrzymaj go, a ja zakażę no kotu. przecież ja muszę iść do pracy, ja nie mogę robić wszystkiego. Wszystkiego? Przecież cały czas jestem sama w domu, no ledwo już wyrabiam. Chodź. Nie przesadzaj, no. Masz na głowie tylko dziecko i dom. Tak? To może zostań ze mną i zobaczysz, jak to jest. Tak, a kto będzie otwierał lombard? No nie wiem, może Maciek cię zastąpi. Wiesz, chyba nic złego się nie stanie, jak sobie weźmiesz jeden dzień wolnego. Ale ja mam obowiązki, no wykluczone. No a ja to niby nie. Dobra, nie dogadam się z tą dziewczyną. Lecę do pracy, radź sobie. Patrycja zachowywała się jak małe dziecko. Była obrażona, że ma obowiązki. Nie rozumiała, że ktoś musiał zarabiać na rodzinę. Miałem wszystko robić sam. W tym samym czasie udający ogrodnika Maciej przygotował akcję przejęcia narzędzi Olafa. Przerwa na kawę. Już kończę, tylko muszę to przenieść, żeby mieć miejsce na swoje. Widzi pan już od rana pracuje, a ja jeszcze w proszku. Proszę. Dziękuję, bardzo miło, że pani o mnie pomyślała. Trzeba dbać o dobrego pracownika. Zapraszam pana na śniadanie. Tylko proszę mi nie odmawiać. Nie śmiałbym odmówić. No to ja czekam. Dobrze, poproszę o kilka minut, tylko skończę i już przychodzę. Babka na mnie leciała. Ogrodnik miał rację, żadnemu nie przepuściła. O tym bardziej szkoda faceta. Jedna głupia decyzja i pozamiatane. Też tak mogłem skończyć. Adek niedawno otworzył lombard i zniecierpliwiony wydzwaniał do Maćka, który był już mocno spóźniony. Jezus, no chociażby telefon odebrał. O, dzień dobry, panie Adku. Dzień dobry, panie Rolecki. Co to za znalezisko? Fajne, nie?
A najlepsze, że działa. Ja zaraz panu Ale zademonstruję. gdzie? No przecież nie tutaj. No czemu nie? No gdzie? Przecież to jest zamknięte pomieszczenie, chce pan nas otruć. Tam ze szwagrem i takie rzeczy robimy. Ale ze szwagrem to se możecie na działce u siebie odpalać, no. No co? W altance, no. No co, no do widzenia. No jak do widzenia? No a interesy? Żadnych interesów nie będę z panem robił, bo nie jestem paserem. Jak to? Znalezione, nie kradzione. Jasne, oczywiście. Widzisz, co ci mówiłem? Wszędzie tylko kurz i roztocza i brudni ludzie. Jak żyć, Klara, jak żyć? No to ładnie się ten dzień zaczął. Najpierw Maciek gdzieś przepadł, potem kombinator Rolecki i jeszcze ta zwariowana para. A to był dopiero początek. Może jeszcze kawki dolać? Dziękuję, muszę wracać do pracy. Ale po co ten pośpiech? Ogród nie ucieknie. Imponujący dekolt, ale Prawda? aż dech zapiera w piersi. Jest na co popatrzeć. Owszem, ale ja już muszę iść. Ale po co ten pośpiech? Przecież chyba nie myślisz, że przyjęłam cię tutaj do pielenia trawnika. Ale pani mąż... On ma swoją kochankę, Temidę, bogini prawa. Mną się w ogóle nie interesuje. No, pocałuj mnie. Co to jest? Chyba złodzieje! Policja! Mało brakowało. Całe szczęście, że miałem długopis z kamerką i wszystko nagrywałem. Muszę to gdzieś podłączyć. Igor, co ty robisz? Zostaw to! Nie widzisz? Trzeba ozonować. Ten facet to siedlisko zarazków. A u pana to w domu wszyscy zdrowi? Igor, zostaw to natychmiast! Klara, duszno mi. Oddychaj, kochanie. Nic ci nie jest. To tylko w twojej głowie. To co, pajatku, jak będzie z tym agregatem moim? No nie będzie. Nie, to nie. Do widzenia się z panem. No do widzenia. Oddychaj, oddychaj. Kłaniam się. Dobrze, w czym mogę pomóc? Sprzedajemy ten piekielny sprzęt i jedziemy pod namiot. A, to nie jest zbyt optymistyczny pomysł jak na pierwszy raz. Lekarz tak doradził. To po to, żeby zmierzyć się z lękami. No dobrze, okej. Ale ja mogę zaproponować 1000 złotych. Za dużo z tym problemów, a poza tym muszę doliczyć klimatyczne. A w zasadzie to szkodliwe. To na wyjazd, więc wszystko jedno. Misiu? Facet trochę mnie już wkurzał. A jego kobitce to nawet współczułem. No ale ostatecznie to nie był mój problem. Najważniejsze to kupić tanio i drogo sprzedać. Cel osiągnięty. Po tym jak Olaf podjął próbę odebrania swojego sprzętu, Aldona wezwała policję, powołując Maćka na świadka. Ogrodnik postanowił zostać na miejscu i po raz kolejny złożyć zeznania. To jest ten sprzęt, który próbował pan ukraść? Jak mogę kraść coś, co należy do mnie? Mam na to faktury, proszę. Nie jestem złodziejem. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Dobra, niech pan to zabiera. Ale jakże to tak? No co to za prawo? Proszę pani, mieliśmy oficjalne zgłoszenie o przetrzymywaniu mienia. Oczywiście mogą się państwo odwołać. Tak, mój mąż na pewno nie odpuści. Boże, co ja mu teraz powiem? No nie, że pan coś powie. Proszę pani, ja tu jestem od brudnej roboty i właśnie muszę lecieć do innej. Nie tak szybko, proszę pana. Pan też musi złożyć wyjaśnienia. A jeśli sprawa będzie miała dalszy ciąg, to finał będzie na komendzie. I bardzo dobrze. Trochę się wpakowałem, no ale trudno. Miałem nadzieję, że po złożeniu zeznań sprawa sama przycichnie. Najważniejsze, że Olaf odzyskał narzędzia. Sorry za obsługę. Już się biorę za robotę. Już? Stary, co to możesz mi powiedzieć? Chociaż telefon byś odebrał. No naprawdę, sorry. Podrąkowa sytuacja. Coś mi wypadło. Coś? Pewnie kolejna dupa cię z wyra nie chciała wypuścić, tak? O, jakbyś wiedział. Ty no stary, chociaż dla przyzwoitości byś skłamał, nie wiem. Rozlicz się z panem. Ale... Jasne. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile miało być za to radyjko? 50 zł. 50, jasne. Proszę. Pan mi za dużo zapłacił. Przepraszam.
Dziękuję. To ja dziękuję. Najpierw spóźnienie, a potem jeszcze źle policzyłem. Często się myliłem, kiedy byłem w stresie. O, siema, ty tutaj? No, dawno się nie widzieliśmy, co? Zlecenie mam w pobliżu, pomyślałem, że wpadnę podziękować. A, spoko, nic takiego. No, trochę cię przytrzymali, co? A jak tam? Aldonka molestowała, bo nawet nie zdążyłem zapytać. Kto cię molestował? Tak, a tam nic ważnego. No mów, jaka Aldonka? Co wy wyprawialiście? Nie było rady. Musiałem opowiedzieć Adkowi, jak było. No i tak jak myślałem, nie był zachwycony. Maciuś, co to Wpakujesz się w kłopoty jeszcze większe niż ja się pakowałem. No to nic takiego, zresztą nieważne, już po sprawie. Nie, jak molestowała, to dawaj nagranie. Dostanie je za swoje, no. Należy jej się jak psu Buda. Nie mam mowy. Chciałeś sprzęt, to masz. Ale filmik kasujemy. Na co on komu? Nie, daj się prosić. Olaf, dżentelmen pewne rzeczy zachowuje dla siebie. A co ty taki honorowy? No, pomóc pomogłem, ale brudne gierki nie chcę się pakować. Uważałem, że nie byłoby w porządku używać tego nagrania w ramach zemsty. No, co innego jako zabezpieczenie. Ale skoro już było po wszystkim, filmik należało skasować. Adrian jednak nie chciał odpuścić i postanowił obejrzeć film nagrany przez Maćka. Co? No niezła ta twoja Aldonka. No stary, zostaw to, skasuj. No rozumiem twojego kumpla. Babka strasznie mota. Moim zdaniem zasłużyła na karę. Daj spokój. Co daj spokój, no? Ty masz za miękkie serce, stary. Olafa załatwiła, a ty byłbyś następny. No, ale nic się nie wydarzyło. To nazywasz nic? To jest rozpuszczona, bogata babka i moim zdaniem powinieneś ją oskarżyć o molestowanie. Nikogo nie będę oskarżał. Koniec sprawy. No głupio robisz. Jakbyś się oskarżył, to może by się ocknęła. Co? Maciek niepotrzebnie chronił tę babkę. Skoro pomógł chłopakowi, to powinien stać po jego stronie. Dlatego wysłałem ten filmik ogrodnikowi. Uznałem, że jako poszkodowany sam zdecyduję, co z tym zrobić. Co ty wyprawiasz? Chcesz mnie załatwić, czy co? Ale o co ci chodzi? Zobacz ten filmik. Przed godziną dostałem na komórkę służbową. Skąd? Skąd to? Jak? Numer anonimowy. To pewnie ten nowy ogrodnik, suki. Pewnie nas będzie szantażował. Ale jak on to... Jak, idiotko, co? Wyczuł pismo nosem. Przyznaj, się z nimi wszystkimi, tak? Tak. A żebyś wiedział, że się bo się mną nie interesujesz. Tylko praca i praca. Kim się mam interesować? Co, starzejącą się nudziarą i w dodatku dziwką? Ty draniu. Mam dość, rozumiesz? To koniec. Zamknąłeś mnie w złotej klatce. Ja mam dość, ja nie chcę tak żyć, rozumiesz? To koniec. To już słyszałem. Tak? To usłyszysz jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Cześć, mamo. Hej. A co ty tutaj robisz z Sebastianem? Gdzie jest Patrycja? No jak to przecież Patrycja miała dzisiaj badania kontrolne. Ja miałam się zająć małym, a potem miałam go przywieźć tutaj. Nie powiedziała ci? No pierwsze słyszę. No coś ty. No na pewno mówiła, tylko nie słuchałeś. Zupełnie jak ojciec. No, daj Tacy spokój. sami jesteście, wiesz? Daj spokój, no. Tak czy siak muszę zostawić tutaj Sebastianka. Patrycja przyjdzie po lekarzu, no a ja muszę już lecieć. Ale przecież ja nie mogę zostać z dzieckiem, jestem w pracy. No ale jak to? Jest was dwóch, poradzicie sobie. No pewnie. No. Chodź do wujka. O, pobawimy się, nie? Zobacz. No dobra, Maciek. To teraz oficjalnie zostałeś nadworną nianią. No dobra, mogę być i niańką. No dobra, to widzę, że nie muszę się martwić. No pa, muszę lecieć, pa. Widzenia. Uważajcie Widzenia. na niego. Wkurzyłem się, że Patrycja mi nic nie powiedziała o lekarzu. Byłem kompletnie nieprzygotowany. Jak miałem opiekować się małym w pracy? No dobrze, że był Maciek. Skończ tę komedię. Jeszcze ktoś zobaczy. Już wystarczająco mi zaszkodziłaś. Ja? Zaszkodziłam. A niby w czym? Przyprawiłaś mi rogi. Jak się rozejdzie, to stracę twarz i klientów. Ja mam swoją pozycję. Nie wiem, czy to zauważyłaś. Ja i jeszcze raz ja.
A moje potrzeby? Nie rozśmieszaj mnie z tym twoim seksem. W życiu są ważniejsze sprawy. Może dla ciebie, bo zawsze w łóżku byłeś do kitu. Zmarnowałam sobie przy tobie życie. Nie histeryzuj. A zresztą jak chcesz, to idź. Ciekawy jestem, jak sobie poradzisz bez moich pieniędzy. Dam sobie radę. Szczerze mówiąc, wątpię. Jedyne, co umiałaś robić, to zakupy. Zresztą, kto cię zechce? No popatrz na siebie. Ty pytlaku. I pomyśleć, że ja kiedyś ciebie kochałam. Proszę bardzo. Dziękuję, do widzenia. Adek! Co? Mamy chyba awarię pieluchową. To twoja działka, ja nie mam wprawy. No już go zabiorę. Czekaj, zadzwonię do Patrycji. No. Cholera. No nie odbiera, nie ma zasięgu. Może coś się stało. No a co się miało stać? No, pewnie telefon jej padł i utknęła gdzieś w komunikacji, tyle. No nie wiem, stary, ale może zerwę się z nią bardzo, no nie wiem, co? Ty ogarniesz wszystko, zamkniesz? Jasne, nie ma sprawy. No dobra, to przewinę małego i zmykam, dobra? Spoko, rób co masz robić, ja i tak się spóźniłem akurat na drobie, nie? Martwiłem się. Patrycja zawsze miała włączony telefon. Była wręcz do niego przyklejona. Coś mi tu nie grało, musiałem to sprawdzić. Oho, pan pewnie po swoją zabawkę. Co zrobić, to silniejsze ode mnie. A co z terapią? Robię co mogę, ale nie da się tak od razu. Zresztą, czy ja jestem jakimś nałogowcem? Nikt tak nie twierdzi. Proszę pana, nie piję, nie palę, a że myję ręce 20 razy dziennie, kiedyś myłem mi po 30 i komu to przeszkadza? Ale w porządku, tylko że sprzęt nie jest już przez pana zastawiony, tylko sprzedany. I jego cena to 2,5 tysiąca złotych. Zrujnujecie mnie. No, przykro mi takie zasady. No niech będzie moja strata. Przyzwyczaiłem się już do tego, że w tej branży klienci często zmieniają zdanie. No skoro ktoś chciał, to mógł przychodzić i 10 razy po ten sam sprzęt. Dla Lombardu tylko lepiej, bo na tym zarabia. Mam cię. I co, myślałeś, że się nie domyślę? Klarcia, to nie tak jak myślisz. Zegarek chciałem oddać. Pieniądze przydadzą się pod namiot. Co pod namiot? Masz mnie za głupią? A to? To zestaw małego harcerza? Chciałem tylko obejrzeć, upewnić się, że wszystko jest w porządku. Nic nie jest w porządku. Tak ma wyglądać nasz związek? Chcesz mnie cały czas oszukiwać? Klarcia, ja już nie mogę. Naprawdę nie mogę. Czego nie możesz? Za dużo ode mnie wymagasz. Ten biwak, tam są mrówki, komary, a musiałem zwiększyć dawkę leku, bo już na samą myśl robi mi się słabo. To czego mi nie powiedziałeś? Bo byś mnie rzuciła. Oj, ty głuptasie, ty. I kto by się tobą zajął? No właśnie nie wiem. Dobrze. Zamieniamy biwak na sterylne spa. Co ty na to? No, skoro tak mówisz. Tylko zostaw już tą piekielną maszynę. Oni mają tam swój sprzęt. Naprawdę? Oczywiście, przecież w takim uzdrowisku wszystko musi być na błysk. Jesteś wspaniała, wiedziałem, że mnie zrozumiesz. Oj, ty misiu, kocham cię. No i w końcu jakoś się dogadali. Chciałoby się rzec, żyli długo i szczęśliwie. Ale za to bym nie ręczył. O, w każdym razie ozonator został w Lombardzie. Dzień dobry. Co pani tutaj robi? Dzień dobry. Przyszłam zastawić swoje rzeczy. To pan. Nie jest pan ogrodnikiem? Zresztą co za głupie pytanie. Ja tylko pomagałem panu Olafowi odzyskać z pani domu sprzęt. Pomagałem. Tak, nieźle wam to wyszło. Załatwiliście mnie na cacy. My? No, przecież to pani sama nas uwodziła. Ja? Ja też sama nakręciłam filmik, tak? Niech pan mi powie, po co pan go wysłał mojemu mężowi? Zaraz. Filmik? O czym pani mówi? Ja nic nie wysyłałem, to nie ja. A kto? Cholera, no. Chyba wiem kto. No, naprawdę nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. A po co tu jakieś tłumaczenia? Załatwiliście mnie i tyle. Przepraszam, ja naprawdę nie miałem zamiaru pani zaszkodzić. Chciałem tylko pomóc koledze. Zresztą nie ma co tłumaczyć, proszę pana. Straciłam wszystko. To teraz pan mi za to da dobrą cenę.
w ramach rewanżu. No i dałem. Czułem się naprawdę okropnie głupio. Byłem wściekły na Adka za to, że wysłał ten filmik Olafowi. Na Olafa zresztą też byłem zły. Mógł sobie odpuścić tę zemstę. Aldona? Co ty robisz? Przypadek. Szukałam lombardu, ten ma dobrą reklamę. Jestem. A ty? Ja do Maćka. Chciałem go zaprosić na piwo. To wypijcie. Za swój sukces i za moją klęskę. Należało ci się. Tak? Za co? Za to, że chciałam być chociaż raz, chociaż przez chwilę kochana? Od kiedy to oskarżenie o gwałt nazywasz miłością? Musiałaś kłamać? Bałam się. Bałam się, że zostanę sama. Bałam się męża. Bałam się, że wszystko stracę, że mnie zniszczy. Zamiast tego wolałaś zniszczyć mnie? Przepraszam. Przepraszam, naprawdę nie chciałam cię w to wszystko wplątać. Chyba trochę za późno na skruchę, co? Tak? Masz rację. Za późno. Gratulacje, zostałam z niczym. Aldona, czekaj! Miłego dnia. Patrycja? Patrycja? Gdzie jesteś? Patrycja? Co jest? Patrycja? Patrycja! Kurczę. Nie odbiera. Syneczku, gdzie ta twoja mamusia się podziała, no? No gdzie ona się podziała? W następnym odcinku były lekarz ratuje życie mężczyźnie pod lombardem, przeprowadzając zabieg tracheotomii. Skalpel. Trzymam panią. Oddychamy! Angelika bezskutecznie stara się poprawić relacje z rodziną. Coś ci się stało? Pewnie wolałabyś, żeby naprawdę coś mi się stało. Jeżeli masz być taki okropny, to naprawdę wolałabym, żeby cię nie było, wiesz? Rolecki z kolegą usiłują odwieść mężczyznę od próby samobójczej. Dlaczego nie ratujesz? A co, mam patrzeć jak pan skacze? Mógłby mnie pokarał. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.